tu Mateusz z MatMax. Ja witam Was ciepło i zapraszam na czytanie poświęcone nowemu roku chińskiemu i tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę przyjść i odejść do przeszłości w tym roku. Jakby się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym roku. Jeśli nie znacie swoich znaków w kalendarzu chińskim, to w opisie pod filmem znajdziecie linka również w komentarzu z czasówką do strony, gdzie można sobie to obliczyć. Znajdziecie tam również linki do czytania na luty, na marzec, które niedługo już zaczną się pojawiać, oraz na nowy rok i nowy rok numerologiczny. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, tutaj w przypadku innych czytań. Smoki, zapraszam Was na czytanie z okazji Nowego Roku Chińskiego. Jaka dla Was ogólna energia? Karta cesarzowej, fantastycznie. Obfitość, dobre samopoczucie. Też wiedza, albo może nie to, że wiedza. Poczucie, że wiecie, na czym stoicie, no czyli właściwie wiedza. Co do Was przychodzi, co się pojawia? A tutaj z kolei trójka mieczy, co jest dziwne, ale niech no ja rozłożę całość kart. Co odchodzi do przeszłości? A do przeszłości z kolei as kielichów. Dziwna rzecz. Jak Wy się przedstawiacie, smoki, w tym roku? Jako rycerz kielichów i powiedziałbym, że być może mniej bierzecie do siebie w tym roku pewne niepowodzenia emocjonalne, takie romantyczne w sensie, ale nie mówię, że tutaj jakieś mają być. To może być na przykład a propos złych doświadczeń miłosnych z tamtego roku. Sprawdzajcie też w ogóle czytanie na nowy rok lub na nowy rok numerologiczny, bo tam pewnie będzie więcej. Jaka będzie dla Was rada? Szóstka kielichów i ta karta już też pojawiła się u chyba 3 czy 4 znaków. Czego nie robić, czego unikać? Karta wieży i rycerz monet z kolei z przełożenia. Momento. Smoki, zobaczcie. Macie 2 rycerzy, monet i kielichów. Być może ktoś będzie rozdarty pomiędzy 2 partnerami lub partnerkami, ale słuchajcie, wydaje mi się szczerze, że to jest dobry rok na rozstania. Jeśli rzeczywiście planujecie lub nie powodzi Wam się w związkach. I to może też chodzić o przyjaciół, znajomych, cokolwiek. Ale inny przekaz też będzie, spokojnie. Zobaczcie, z przełożenia jest król monet. Przepraszam, rycerz monet. I rycerz monet właśnie strzeże i pilnuje tutaj kosztowności na dworze króla i królowej monet. W związku z tym jest osobą ogarniętą, która wie, czego chce, ma wszystko zaplanowane, umie tego dopilnować, jest stabilny życiowo i emocjonalnie. I tutaj taka aura Wam przyświeca na ten rok. Jeśli rzeczywiście będą decyzje a propos rozstań, to
jak najbardziej bardzo szybko poczujecie, że to już powinno być dawno temu zrobione i czujecie się lepiej niż kiedykolwiek. Tym bardziej, że w ogólnej energii jest karta cesarzowej, a cesarzowa jest właśnie energią obfitości, plonów, poczucia zadowolenia, dumy i umiejętności docenienia siebie oraz swoich decyzji życiowych podjętych w tym roku. I to też, słuchajcie, mogą być decyzje a propos zmian zawodowych lub zmian mieszkania, auta, czy w ogóle, słuchajcie, na przykład kierunku studiów lub uczelni. Tutaj dopasujcie sobie do swojej sytuacji, ewentualnie zapraszam na czytania prywatne. W każdym razie zmiany na lepsze, ale takie zmiany nie to, że samo się coś zadzieje, to wy zadecydujecie. Zobaczcie, przychodzi do was karta Trójki Mieczy i ona może być związana nie tylko ze złamanym sercem, ale też z żalem, z ociąganiem się przed podjęciem jakiejś decyzji, patrząc na cały rozkład, być może z jakiegoś sentymentu, albo z obawy przed nowym, lub przed tym, że moje doświadczenia z przeszłości mówią mi, że zmiany nie zawsze wychodzą na dobre, więc teraz utknąłem, wybaczcie, w strefie komfortu i nie chcę podejmować ryzyka. Z czymś takim się mierzycie. Tak mi się wydaje. Ewentualnie łamiecie komuś serce, bo wybieracie siebie, a nie tę drugą osobę. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi As Kielichów i ta karta może być związana z nadmierną emocjonalnością, z takim łapaniem inaczej, że dajecie na przykład komuś się złapać na maślane oczy, na obiecanki, cacanki. Czegoś takiego nie ma w tym roku. Też bym powiedział, że troszeczkę może się komuś destabilizować taka sytuacja hormonalna, takie mam wrażenie. Być może kobietom również na przykład, które w tym roku mają mieć dziecko albo na przykład urodziły niedawno. Też czuję, że przestajecie komuś wybaczać cały czas na nowo. Po prostu nie interesujecie się już tym i tą relacją. Wy, zobaczcie, pokazujecie się jako karta rycerza kielichów, który jest radosny, zadowolony, wznosi kielich do góry i tak naprawdę powiedziałbym, że ma co świętować i tak jak już wcześniej wspomniałem, nie dlatego, że coś samo się wydarzyło i przyszła do was nagle nowa praca, nowe mieszkanie, czy słuchajcie, nowe auto podjechało pod wasz blok, dom, czy cokolwiek, gdzie tam mieszkacie. Tutaj jest zadowolenie związane z tym, że umiecie sobie zaufać, umiecie podjąć dobrą decyzję, umiecie docenić siebie i nie potrzebujecie prosić innych o uwagę oraz o miłość, bo już wy i tak świetnie się tą właśnie miłością siebie obdarzacie. To zobaczcie, w razie jest 6 kielichów. Karta, która może być związana z przeszłością i iluzją, czyli tutaj trzeba uwolnić się od iluzji lub czegoś, co w przeszłości, czyli od 10 powiedzmy lutego do tyłu, bo nowy rok chiński zaczyna się 10 lutego w tym roku. Wszystko to, co wcześniej, jeśli nie sprawiało wam poczucia stabilizacji, bezpieczeństwa i radości, w radzie jest, żeby absolutnie to zostawić. 6 kielichów mówi, aby też sięgać po marzenia, tak górnolotnie to zabrzmiało, momento. Zwłaszcza jeśli to są marzenia a propos domu, remontu, czy miejsca zamieszkania. Czego nie robić, czego unikać, karta wieży i ta karta mogłaby mówić, aby nie forsować siebie i swojego zdrowia psychicznego lub fizycznego, po to, żeby robić innym dobrze. Dlatego, że słuchajcie, żyjemy krótko na tej ziemi, nie wiemy tak naprawdę ile, być może słuchajcie, jutra nie będzie, więc już żyjmy tak, żeby to nam było najlepiej i to nie ma nic związane z tym, żeby innych nie szanować i tutaj po prostu
jakieś narcystyczne uskuteczniać akcje, ale też żeby po prostu związane z tym, żeby siebie szanować, po prostu. Co jeszcze? Karta wieży. Nie obawiajcie się rozpoczynać od nowa. Nigdy nie jest za późno. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę świetnego roku. Sprawdzajcie czytania na luty, na marzec też zaraz się zaczną pojawiać, na nowy rok numerologiczny oraz na nowy rok, no jeśli chodzi o takie nasze tradycyjne znaki zodiaku. Tutaj wszystko będzie podlinkowane w opisie pod filmem również. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa!